Czołem. Sprzętów recenzja, ciąg dalszy. To jest gadżet, który kupiłem sobie w tym sezonie. I to, że to jest super przydatny gadżet, niech świadczy o tym, że moja dziewczyna popukała się w głowę, jak usłyszała, co kupiłem, i popatrzyła na mnie z politowaniem, i to mnie utwierdziło w przekonaniu, że to jest rzecz, która jest niezbędna, tak? Niezbędna. I teraz słuchajcie, no co to jest? Ja przynajmniej odkryłem to w poprzednim sezonie i może to jest dla wszystkich oczywiste, ale no to jest po prostu bukłak nowoczesny, tak? To, co jest super w tym bukłaku, to jest materiał, z którego jest zrobione wnętrze, które nie przyjmuje jakby zapachów, jest bardzo odporne na takie rzeczy, które dzieją się z takimi tanimi plastikowymi elementami. Bardzo wytrzymały, można po tym przejechać samochodem, jak jest wypełniony. Ten ma 3 litry. Ale to, co jest najfajniejsze, to nie wiem, czy mi się uda to pokazać, ale to jest tutaj system, który jest do picia. To jest taka rurka, którą, żeby się napić, trzeba tutaj zacisnąć na tym zęby. I no, uważam, że to jest w ogóle super. I ten, kto wymyślił ten patent, stworzył tą końcówkę, no to pewnie maluchem nie jeździ, i uważam, że w pełni zasłużenie, bo to jest po prostu genialne, tak? Można się napić i trzeba tą wodę zassać. To jest tak, że to się nigdzie nie chlapie i tak dalej, bo trzeba zacisnąć zębami i zassać tą wodę. I po co ja kupiłem bukłak? No ja go kupiłem po to, nie wiem jak wy macie, ale ja mam tak, że jak jadę, szczególnie jak jadę gdzieś dalej, ja nie lubię się spieszyć, nie lubię tym motocyklem później nadrabiać kilometrów i tak dalej. Ja po prostu lubię jechać, eksplorować i tak dalej. No jak się chce w odpowiednim tempie, takim nie za szybkim, poeksplorować, a jednocześnie gdzieś dojechać, no to trzeba trzymać jakby tempo, nie zatrzymywać się za często i tak dalej. I miałem takie coś, że mało piłem strasznie. I widziałem, no to się bardzo łatwo widzi, wystarczy się zatrzymać, się wysikać pod drzewem, żeby po kolorze moczu stwierdzić, czy jest się odwodnionym, czy nie. I zdarzyło mi się parokrotnie, no tak zapomnieć mocno, znaczy było bardzo gorąco, były upalne dni, ja jeżdżę w pełnym stroju, mam wypięte podpinki, ale to jest i tak, że tak naprawdę się bardzo dużo człowiek poci. No i głowa mnie już trochę zaczyna boleć i ja się zatrzymałem oczywiście wtedy, odpocząłem, napiłem się i tak dalej, ale dotarło do mnie, że no muszę zacząć o to dbać, bo się zapominam, a nawadnianie jest bardzo ważne. Natomiast w lato jest tak, że jak się człowiek zatrzyma, to od razu się płynie, bo jest bardzo gorąco, trzeba to wszystko porozpinać, pozdejmować i traci się taki flow. I szukałem czegoś, co mi pomoże zachować możliwość jechania przy okazji uzupełnienia płynów. No i znalazłem. I to nie jest droga rzecz. Nie pamiętam teraz, ile to kosztuje. To spokojnie znajdziecie na Allegro. Ale no nie jest to droga rzecz. To na pewno nie jest droga rzecz, a zmienia też absolutnie komfort, jaki się ma podczas jazdy. I to co fajne, tutaj są takie szelki i można do tego dokupić pasek, który umożliwia po prostu, znaczy takie szelki można dokupić. I ten bukłak można założyć na plecy, bo ja go wrzucam do plecaka, z którym bardzo często jeżdżę. I z plecaka, mam taki plecak akurat, który ma taką dziurkę na wodę, więc mogę sobie tą rurkę wyciągnąć górą, ale sam można, jeżeli ktoś nie lubi jeździć z plecakiem, macie kufry, ja nie mam kufrów, więc muszę w plecaku dużo rzeczy wozić, to spokojnie kupuje się takie szelki i to zakładacie na plecy. Rurkę można spokojnie przyczepić gdzieś sobie do kurtki, tą końcówkę i wypinać i tak dalej. Bardzo fajna rzecz. Bardzo tania, 3 litry płynu się tutaj zabiera, no i ma się z głowy bardzo ważną rzecz, tak? To też jest fajne, bo dla mnie przynajmniej, bo jestem leniwy, dlatego nie chce mi się czyścić różnych rzeczy, więc tutaj nalewam czystą wodę, nie nalewam żadnych witamin, żadnych odżywek, żadnych takich rzeczy, tylko czystą wodę. I to jest też fajne, bo wszyscy za mało pijemy czystej wody. Różne płyny się pije, ale o wodzie się zapomina. A dzięki temu zabieram na taką wyprawę 3 litry wody i mam odhaczone i komfort, i przyzwoitość w nawadnianiu. To tyle, jeśli chodzi o bukłak. Uważam, że to super produkt, za małe pieniądze, super gadżet i naprawdę zmieni waszą jazdę
bardziej komfortową. Czołem. Kolejny gadżet. No ja na to wszystko mówię gadżet, ale są bardzo potrzebne rzeczy. Oto takie dziwne coś. Taki kołnierzyk. Jakoś mi się kojarzy z księżami, nie wiem, oni te koloratki tam sobie tak wpinają. No ale co, no to jest taki kołnierzyk i to jest coś, wbrew pozorom, tak jest z przód, nie? Tu jest przód. O. A to, co jest tutaj, są te zapięcia, to jest tył. I to się po prostu zakłada na szyję i to wypełnia elegancko wszystkie elementy, których kurtka nie daje rady zrobić. To od tej strony ma taki fajny plusz, który jest bardzo, bardzo przyjemny i faktycznie otula fajnie szyję i tutaj blokuje cały ten napór powietrza, który tutaj się przeważnie w kurtce, w tym miejscu kończy suwak. Tutaj mamy taki element, który spina znaczy jakby kołnierzyk w kurtce i przez te dziury wszędzie wpada powietrze. I teraz jak ja jeździłem parę razy bardzo wcześnie, na początku sezonu i pod koniec, bo chciałem, żeby był jak najdłuższy, to po prostu bardzo mi wiało tutaj w szyję i w ogóle miałem bardzo chłodny całą tą część i no nie chciałem się załatwić, a bardzo łatwo się załatwić, jak tak wieje. I też czegoś szukałem. Jeździłem w bluzach z długim kołnierzykiem, ale to nie było to, bo bluzy nie są tak przyjemne, to jest dodatkowy suwak i tak to nie pasowało. I znalazłem coś takiego. Taniocha, również parędziesiąt złotych, a naprawdę zmienia też komfort jazdy, szczególnie jak się jeździ poza sezonem. I to jest jedna rzecz. A od razu druga. To jest pas nerkowy. Kupiłem sobie akurat trochę firmy bardziej, no trochę lepszej firmy, bo były też różne pasy, ale ten mi jakoś po prostu leżał. Podobało mi się w nim materiał, który jest tutaj użyty. To jest taki śliski materiał, który bardzo dobrze reaguje z ciałem, to znaczy nie zagrzewa ci się, można się, to tak się mówi, że tak się nie odparza skóra i faktycznie dobrze to działa. Wiadomo, że to się zakłada na koszulkę, ale jak ten materiał jest gorszy, no to po prostu zdejmujesz ten pas, a pod tym pasem człowiek cały jest mokry. Dodatkowo ma to jakiś taki gadżet, taką małą kieszonkę tutaj. No i co? No po co pas nerkowy? Pas nerkowy jest, wbrew pozorom, też potrzebny. Szczególnie jak się jeździ bez żadnego plecaka, bez żadnych takich elementów. Po prostu opływ powietrza jest taki, że bardzo ochładza właśnie rejony nerek. I to jest tak, że jak się jeździ, to się tego nie czuje, ale nerki są wychłodzone i to bardzo można się załatwić nieprzyjemnie. Także na dłuższe wyprawy, szczególnie w momencie, w którym nie jedzie się w 30-stopniowym upale, no bo wtedy, umówmy się, no nie jest to niezbędny element, ale jak jest chłodnie, jedziecie na długą wyprawę, no to pas nerkowy warto założyć, po prostu. Jest bardziej komfortowo i też macie spokój, że macie zadbane nerki, a jak się raz załatwi nerki, to już się później całe życie płaci za to. Także też drobny gadżet, ten chyba kosztował niestety z 200, no ale warto, parę razy już mi też uratował komfort jazdy, bo było nieprzyjemnie, założyłem pas i to było jak ręką odjął. A czasami było tak, że miałem ten pas, a było za gorąco i czułem duży dyskomfort i jak go zdjąłem, to dopiero odetchnąłem i powiedziałem wow, niepotrzebnie go zakładałem. Trzeba wymierzyć, kiedy ci jest komfortowo, kiedy nie, ale no po prostu jak się jedzie w daleką trasę, to czy komfortowo, czy nie, to ten pas nerkowy powinien być, tak? I tyle. To tyle, kolejne elementy wyposażenia. Do następnego. Do następnego. Do następnego. Do następnego. Do następnego.